Izabela Szymonik, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Przeciętne dziecko w Polsce ma w internecie ponad 1500 zdjęć i nagrań jeszcze zanim ukończy 5. rok życia. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w internecie? O tym dziś w Układzie Otwartym. Zanim połączę się z naszym gościem, chciałam podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają nas na Patronite oraz naszym mecenasom. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem, zapraszam do kontaktu mailowego. Natomiast jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem i mieć dostęp do naszej grupy na Discordzie oraz mieć możliwość zadawania pytań naszym gościom, zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Piotr Konieczny, założyciel strony niebezpiecznik.pl. Dzień dobry. Cześć. Niebezpiecznik to nie tylko ogromna baza wiedzy i informacji, ale również zespół ludzi, który przeprowadza audyty i testy penetracyjne systemów teleinformatycznych. Piotr Konieczny również prowadzi wiele szkoleń i wykładów dla pracowników, studentów oraz dzieci z zakresu bezpieczeństwa w internecie. Wszystko się zgadza, tak. Powiedz, ile osób udało Ci się do tej pory wyszkolić? Oj, wiesz co, nie liczę tego, ale myślę, że to już są setki tysięcy osób. To tym bardziej jest mi bardzo miło, że podzielisz się z nami swoją wiedzą. Więc przechodząc do tematu. Polscy rodzice każdego miesiąca wrzucają do sieci średnio 6 zdjęć i 2 filmy z dziećmi w roli głównej. Według nas dziecko jeszcze przed ukończeniem 5. roku życia ma w sieci ponad 1500 cyfrowych zdjęć i nagrań. Jakie realne zagrożenia niesie za sobą sharenting i co się dzieje z takim zdjęciem dziecka po udostępnieniu? Tak, jak każdy ekspert zacznę od bardzo popularnej odpowiedzi na takie pytanie, to zależy. Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie ma jednego modelowego dziecka, jednego modelowego rodzica czy jednej modelowej rodziny online. W przypadku niektórych osób takie dzielenie się zdjęciami do niczego złego nigdy nie doprowadzi. I myślę, że to jest większość rodziców, dlatego też ten problem nie jest jeszcze tak szeroko rozpatrywany. Ale coraz częściej obserwujemy, że ci rodzice, którzy bardzo publicznie chwalą się życiem swoich dzieci, publikując zdjęcia praktycznie z każdej chwili, bo dzisiaj każdy ma smartfona w ręku, te zdjęcia są bardzo szybko robione, bardzo często wrzucane. Ci rodzice nie mają wyobraźni, jaki problem może mieć dziecko za kilka lat. I znamy już przypadki osób, bardzo młodych osób, które doświadczyły, nazwijmy to, pewnej krzywdy w sytuacji, w której w klasie ktoś wpadł na pomysł, a sprawdźmy, z kolegów i koleżanek oczywiście, którzy byli nieprzychylni temu dziecku, sprawdźmy rodziców naszej koleżanki, nazwijmy ją Kasia. I bardzo łatwo można po nazwisku, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, albo po prostu przeglądając profil dzieci, bo dzieci też mają już profile w mediach społecznościowych, dotrzeć do rodziców. A potem przeskrolować te 5, 6, 10, 15 lat tego, co rodzice wrzucali w mediach społecznościowych. I znaleźć tam zdjęcia koleżanki z klasy, które nie zawsze stawiają tą koleżankę, powiedzmy, w takim znakomitym świetle. Czasem ta koleżanka może być w dziwnej pozie, czasem może być czymś, nie wiem, ubrudzona, bo jadła jakąś czekoladkę. Dzieci, jak wiemy, często są bardzo złośliwe i
taki temat, o którym pewnie też będziemy mówili, cyberbullying, tutaj się pojawia. Czyli mówiąc wprost, sytuacja najczęściej wygląda tak, że takie kompromitujące dziecko materiały, może nie tyle kompromitujące tak strasznie, no ale stawiające je może w niezbyt przychylnym świetle, są przez kolegów, koleżanki wyciągane z profilów rodziców albo bliższej lub dalszej rodziny, a później rozsyłane na prywatnych grupach, messengerach, przerabiane, no i wszystko po to, żeby tą bądź co bądź niewinną osobę prześladować jakimiś zdjęciami, które zostały jej zrobione bez jej wiedzy często, na pewno bez jej zgody i wrzucone do internetu przez jej bliskich. Czyli tu chodzi bardziej o ten aspekt psychologiczny, który może mieć wpływ na dziecko w przyszłości. No to jest jedna strona medalu, bo to bezpośrednio dotyczy samego dziecka. No i nie zawsze będzie to taki problem dość duży, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że każde dziecko, którego zdjęcie rodzice wrzucili historycznie w przeszłości do internetu, to po pierwsze to zdjęcie będzie stawiało to dziecko w jakiejś nieprzychylnej sytuacji i będzie wykorzystywane. A po drugie, nie zawsze koledzy i koleżanki są tak złośliwi, że chcą w ogóle szperać, grzebać, doszukiwać się tutaj jakichś informacji. Natomiast mamy jeszcze tą drugą stronę medalu, gdzie musimy być świadomi, a raczej rodzice powinni być świadomi, że wszystko, co wrzucają do mediów społecznościowych, jest crawlowane, skrapowane, czyli mówiąc wprost, zgrywane przez odpowiednie firmy i tworzone są różnego rodzaju wyszukiwarki, na przykład wyszukiwarki twarzy. To dziecko, chociaż jeszcze nie ma oficjalnie swojego profilu, to już można na podstawie zdjęć i informacji publikowanych przez rodziców przypisać je do konkretnej miejscowości, konkretnego wyznania, konkretnej rodziny i takie bazy danych są robione przez firmy. Wiele sytuacji, które były skandaliczne i wypłynęły. Tego typu wyszukiwania po cechach biometrycznych są oferowane przede wszystkim organom ścigania. No i tutaj może się pojawić ryzyko. Ono w Polsce czy na terenie Unii Europejskiej jest zdecydowanie mniejsze ze względu na ustawodawstwo i prawodawstwo, no ale w Stanach Zjednoczonych były już takie przypadki, gdzie na przykład policja, dysponując słabej jakości nagraniem z miejsca popełnienia jakiejś zbrodni, z monitoringu wizyjnego, szuka po prostu po twarzach w różnych bazach za pomocą różnych usług tej konkretnej osoby, która jest sprawcą jakiegoś zdarzenia. I bardzo często poprzez niedoskonałe, jak wiemy, algorytmy pojawia im się 5 czy 6 profili w mediach społecznościowych, które wskazują na to, że to zdjęcie było tam publikowane. No i niech to będzie na przykład profil pana Marcina. Jak się okazuje, nie chodzi o niego bezpośrednio, bo on jest już teraz powiedzmy 60-70-latkiem, no ale on publikował zdjęcie, jak bawi się z kimś, kto ma dokładnie twarz podobną do tego nastolatka, którego policja poszukuje. No i tu mogą się pojawić pewne problemy i one już w przeszłości się pojawiały. Niepotrzebne wystawianie dzieci na stres, czy siebie nawet samego. Kolejna kwestia, czy można powiedzieć o trzeciej stronie medalu, to jest kwestia, która dotyczy przesyłania zdjęć, czy nawet niekoniecznie publikowania, ale przechowywania w uznanych dostawców chmur. Zwłaszcza mam tutaj na myśli firmę Google, ale to nie tylko ich dotyczy, dlatego, że musimy sobie zdawać sprawę, że te zdjęcia dzieci, które wgrywamy do usług zdjęciowych, nawet naszych prywatnych, to do nich i tak dostęp mają algorytmy poszczególnych platform i te algorytmy są dzisiaj tak wykorzystywane, czy tak można powiedzieć promptowane, żeby na przykład znajdowały treści związane z pedofilią. I część osób ma zdjęcia swoich dzieci podczas kąpieli czy innych sytuacji, zupełnie niegroźnych i nie w tym kontekście pedofilskim, ale takie materiały wgrywane na chmurę są flagowane, są analizowane i były też już takie przypadki, kiedy konkretnie rodzic, wysyłając zdjęcia swojego dziecka, roznegliżowane, ale do lekarza, dlatego że akurat w tych obszarach dziecko miało jakąś wysypkę, został oflagowany, jego konto zostało zablokowane, policja odwiedziła go, zarekwirowała mu sprzęt, konto zostało całkowicie zablokowane, no i efekt był taki, że on miał dużo nieprzyjemności prawne z tego tytułu, bo ktoś nie do końca zrozumiał cały kontekst tej sytuacji. Skończyło się na tym, że pomimo odwołań firma Google nie odblokowała tej skrzynki. Nadmienię tutaj, że ten rodzic prowadził biznes, niestety niezbyt roztropnie, nie miał swoich kopii bezpieczeństwa, miał tam dane klientów. Z dnia na dzień
stracił dostęp do tych wszystkich informacji. I mu pomagali ci policjanci, którzy go odwiedzili, a mianowicie w momencie, kiedy dostali od firmy Google zabezpieczoną korespondencję skrzynki jako materiał dowodowy, no to nie było w takim formacie łatwym do wyszukiwania, często były to wydruki papierowe czy jakieś informacji, no to oni mu przekazywali te dane, żeby on mógł chociażby namierzyć numery telefonów swoich klientów i mógł ich obdzwonić, wyjaśnić, co się stało, no bo do nie wszystkich miał kontakt. Także ta technologia pod kątem dzieci jest bardzo wyczulona, natomiast niestety nie dotyczy to platform społecznościowych, które rodzicom nie zwracają uwagi na wrzucane zdjęcia z nieletnimi. Nie pytają się o to, czy dziecko wyraziło zgodę, no możemy się zresztą domyślić, że takie pytanie nie miałoby większego sensu, no bo dziecko często nie jest świadome takich zdjęć. Ja pamiętam taki przypadek, kiedy, no zwłaszcza w końcówce roku, czyli niedaleko, bo to parę tygodni temu, rodzice na swoich kontach w mediach społecznościowych, kontach założonych na fałszywe dane, bo to nie były prawdziwie imię i nazwisko, tylko jakieś powymyślane szlaczki, czyli rodzice dbający o swoją prywatność w mediach społecznościowych, świadomi tego, że nie chcą całego swojego życia upubliczniać, na tych anonimowych kontach chwalili się świadectwami swoich dzieci, gdzie było imię, nazwisko, PESEL dziecka i oceny. No, ktoś tutaj zapomniał o tym, co w kontekście siebie stosuje na co dzień, no ale w kontekście dziecka innej osoby już nie do końca. I często skarżą nam się rodzice, że nawet jeśli oni mają poukładane to, jak chcą tym cyfrowym wizerunkiem dziecka sterować, jakiś ślad cyfrowy dziecku chcą zostawić w sieci, no to mają problem z dziadkami, to mają problem z ciociami, no bo dzisiaj na urodzinach, podczas wyjazdu i dziadkowie, i wujostwo też ma smartfony, też zrobi zdjęcie i też niepytane wrzuci, powie, a to moja chrześnica tutaj tak się bawi, a to moja jakby córka mojej bliskiej rodziny albo inna osoba takie coś zrobiła. Więc myślę, że bardzo istotne jest to, żeby na takich spotkaniach rodzinnych zakomunikować jako świadomy rodzic najbliższym, jak chcemy podejść, jakie ryzyka są związane z taką publikacją wizerunku, jak chcemy podejść do tego, do ochrony wizerunku dziecka, no i wytłumaczyć, że jeśli to dziecko będzie pełnoletnie, będzie miało możliwość decydowania o sobie i wtedy być może pozwoli wujkowi, dziadkowi, babci, cioci na to, żeby ten wizerunek był w sieci publikowany. Ale jeśli dziecko nie chce, nie wiemy tak naprawdę, co się będzie działo na przestrzeni najbliższych lat i jakie problemy mogą wyniknąć z publikowania wizerunku. Pozwólmy po prostu dzieciom decydować o swojej historii, tak jak większość osób z naszego pokolenia, no może nie z twojego, bo ty jesteś jeszcze młodą osobą, no ale ja dorastałem bez smartfonów, które były wyposażone w aparaty komórkowe, a zatem mogliśmy robić głupie rzeczy i nikt tego nie uwieczniał od razu. Tego materiału dowodowego, tego kompromatu nie ma. I myślę, że ten komfort należy się każdemu dziecku, bo dzieci robią głupie rzeczy, których później żałują. Na tym polega dzieciństwo, na tym polega dorastanie. I teraz to jest stosunkowo trudne, dlatego że jeśli popełni się błąd, to momentalnie znajdzie się obok ktoś, kto to nagra, wykorzysta, wrzuci, jeszcze nie daj Boże to się wirusowo poniesie, no i tak naprawdę takie dziecko później może mieć, nie chcę powiedzieć problemy, ale może mieć sytuację, z którą jako młoda osoba sobie nie do końca poradzi, bo gdyby wyciekły moje nagie zdjęcia w sytuacji, w której ja jestem teraz, mam tyle lat, ile mam, no to myślę, że machnąłbym ręką, jakoś mojej psychiki by to nie przetrąciło. Natomiast w sytuacji, kiedy miałbym, nie wiem, 13, 14, 15 lat, być może byłby to dla mnie bardzo duży problem ze względu na to, co pomyśleliby ludzie, z którymi się spotykam na co dzień, z mojej klasy, z mojej szkoły, z moich jakichś zajęć dodatkowych, bo przypuszczam, że w wielu przypadkach oni by od razu wiedzieli, kto jest tą osobą, której filmiki w jakimś kontekście krążą po grupach, czy na Instagramach znajomych, albo w innych mediach społecznościowych. Czyli raz wrzuconego zdjęcia nie da się całkowicie usunąć z internetu. Można Czy da próbować. się? Czasem jest to możliwe. Tutaj znowu popularna odpowiedź, to zależy. No, każdy przypadek należy rozpatrzyć jednostkowo, bo są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście pewne treści publikowane w pewnych serwisach po skasowaniu giną. No, zakładając oczywiście, że nikt ich nie skopiował, nie będzie ich wrzucał jeszcze raz. Ale czy my mamy taką pewność? No właśnie nigdy nie mamy. Może to gdzieś jeszcze się przechowało na telefonie jakiegoś kolegi, koleżanki, która jest nam przychylna dziś,
ale kiedyś ją czymś zdenerwujemy i za 3-4 lata ona wyciągnie to zdjęcie, które zostało skasowane, usunięte, no i ono nagle wróci do obiegu, kompromitując nas jeszcze bardziej. Widzimy to paradoksalnie w kwestiach politycznych, no bo wiadomo, że jeśli ktoś dzisiaj startuje w jakichś wyborach albo stara się o jakieś wysokie rangą stanowisko, no to mogą się pojawić jakieś zdjęcia z dzieciństwa. I tutaj do tego stopnia z dzieciństwa, że wśród polityków to często są zdjęcia, które były robione na tradycyjnej kliszy, wywołane, ale ktoś ze środowiska tej osoby sobie przypomniał, no on teraz zgrywa takiego człowieka o takich innych poglądach, a ja przecież z nim studiowałem, a ja z nim chodziłem na takie czy inne imprezy i tutaj proszę, mam taką fotografię i usłużnie podsyła taką fotografię dziennikarzom. Nie chcę tutaj wskazywać konkretnego polityka, ale mieliśmy w Polsce też takie przypadki, gdzie z różnego rodzaju sytuacji zdjęcia, no właśnie tych polityków z pierwszych stron gazet były publikowane i to właśnie były zdjęcia jeszcze robione bez smartfonów. No wtedy prawdopodobnie te osoby nie przypuszczały, że ich poglądy za młodu mogą im trochę przeszkadzać w dorosłym życiu. Ale w międzyczasie przypomniała mi się jeszcze jedna sytuacja, o której może warto uprzedzić, zwłaszcza rodziców, że często te materiały publikowane, one nie są w żaden sposób groźne czy kompromitujące dla dziecka. To jest normalne zdjęcie, nikt by go nie wykorzystał w złej wierze. Natomiast jest trochę inna sprawa związana z tym, że sam rodzic może popełnić głupotę. No mój kolega przytoczył ostatnio taką historię, my ją zresztą na Niebezpieczniku opisywaliśmy w jednym z artykułów, gdzie pewien rodzic odwoził dziecko do szkoły i zamyślił się, myślę, że każdemu z nas się to zdarzyło, nie do końca roztropnie na drodze wjechał na pas, zajechał drogę innemu kierowcy. No niestety trafił na całkowitego furiata. Taki road rage jest popularny w Polsce dość mocno, filmików jest co niemiara. No i taka osoba się strasznie zdenerwowała, zrobiła zdjęcie, po tablicach rejestracyjnych namierzyła właściciela samochodu, bo było to możliwe, dzisiaj są ku temu odpowiednie narzędzia w internecie, trafiła na profil na Facebooku tej osoby, rodzica, tam namierzyła, że jest no też dziecko obecne w tej rodzinie, ustaliła na podstawie publikowanych informacji, gdzie dziecko chodziło do klasy, namierzyła profil dziecka, już nastolatka, w internecie, no i zaczęła wypisywać głupoty nie tylko do pracy tej osoby, żeby jej popsuć życie, bo zajechała jej drogę któregoś tam dnia o poranku, ale również mściła się w jakiś niezrozumiały sposób, prawdopodobnie jest to objawa jakiejś choroby psychicznej, na tej młodej osobie, czyli można narazić, w zależności od tego, kim my jesteśmy, co my robimy, mówię tutaj o osobach dorosłych, jeśli mamy dzieci, także nasze dzieci, no bo jeśli ślad w internecie zostawiamy wskazując na to, kto jest naszym dzieckiem, gdzie chodzi do szkoły, jakie ma profile, no to automatycznie jest to osoba z nami powiązana i dla osób nam nieprzychylnych ta osoba też będzie na celowniku. Warto zdać sobie z tego sprawę, aczkolwiek znowu uspokoję, to nie będzie dotyczyło każdego, no nie każdy trafia na taką sytuację. Ale jak trafi, to pewnie wolałby nie być w takiej sytuacji i myślę, że wiele osób przemyślałoby to, co publikuje w internecie. Zresztą myślę, że takim kompromisem jest też to, o czym warto powiedzieć, że takimi treściami, jak już ktoś chce się chwalić, to może się chwalić. No najlepiej oczywiście jest to zrobić na jakiejś zamkniętej grupie na WhatsAppie czy na Signalu wśród najbliższych znajomych. Niech dziadkowie widzą, jak się dziecko rozwija, jakie ma przygody codziennie, na jakich zajęciach, w jakiej formie bierze udział. No, to są pamiątki, nie ma co się oszukiwać, ale niekoniecznie muszą to widzieć wszyscy na Facebooku. A jak już bardzo chcemy, żeby na Facebooku nasi znajomi, dalsi też to mogli poobserwować, bo chcemy się pochwalić, nie wiem, jakimś tam zwycięstwem w zawodach sportowych na przykład, jak często to rodzice robią, no to może ustawić jednak to visibility, widoczność posta na tylko dla znajomych, a niekoniecznie na public, czyli dla całego świata. Po co wszystkie wyszukiwarki, roboty, firmy i każdy, kto jest z nami zainteresowany w pozytywnym i negatywnym świetle, ma mieć dostęp do tego typu treści. Tu brakuje takiej podstawowej wiedzy z obsługi pewnych rozwiązań technicznych przez niektórych, podkreślę, niektórych rodziców. I jeszcze raz podkreślę, że jeśli rodzic publikuje taki wizerunek dziecka
może to robić, on jest za dziecko odpowiedzialny do 18 roku życia. Jeśli robi to świadomie, jest świadomie ryzyk, to też jest okej. Tu nie ma jednego przepisu. Ja nikogo nie chcę przekonywać do tego, że dzisiaj każdy powinien ściągnąć wszystkie zdjęcia swoich dzieci z internetu, nigdy ich nie publikować. Czyli twoim zdaniem ogólnie najbezpieczniej jest wysyłać zdjęcia WhatsAppem niż na No przykład najbezpieczniej wrzucić to je na... Sygnalem, a nie WhatsAppem, Sygnal, ale, okej, ale Sygnalem. generalnie szyfrowanym komunikatorem, bo wtedy mamy ograniczone ryzyko, mianowicie te zdjęcia zostaną tylko i wyłącznie na telefonach osób, które są na naszej tajnej grupie na WhatsAppie, plus minus dziennikarze na przykład zagranicznych mediów, których tam dołączymy, jak to się niektórym politykom zdarzyło ostatnio. Czyli lepiej nie wrzucać na dysk Google, lepiej wysłać Sygnalem. Nie chcę tutaj piętnować jednej firmy Google. Ja Ogólnie myślę, że w to chmurze, dotyczy żeby nie dodawać, absolutnie tak? tak, każdej chmury, dlatego że wtedy musimy mieć świadomość, że administrator tej chmury, algorytmy, których on musi używać zgodnie z prawem w różnych jurysdykcjach, mają dostęp do tych treści. To nie dotyczy tylko zdjęć dzieci, to dotyczy absolutnie wszystkich dokumentów, które tam wgrywamy. Były też przypadki, gdzie ktoś wgrywał MP3 i zostało mu konto zablokowane, dlatego że został posądzony o piractwo. Coś, co kiedyś było bardziej popularne, zanim platformy streamingowe zalały nasze współczesne życie. A teraz mi się przypomniał taki przypadek, o którym ostatnio słyszałam, a mianowicie na WhatsAppie pewna mama z USA wrzucała zdjęcia swojego dziecka, wysyłała komuś, żeby mógł wykorzystać to dziecko w zły sposób, ten mężczyzna. I WhatsApp ją namierzył i w ten sposób została aresztowana przez policję i grozi jej teraz więzienie. I w taki sposób też Snapchat jakby kontroluje to, co wysyłamy innym ludziom. I czy to jest według ciebie dobre, czy to jest naruszenie naszej prywatności, powiedzmy? Powiedziałeś W tym na początku przypadku- o WhatsAppie, potem o Snapchacie i... Przepraszam, chodziło mi o Snapchat. Na Snapchacie Okej, wysyłała właśnie. zdjęcia. Nie chcę stawiać jakichś dużych kwantyfikatorów. Wydaje mi się, że na WhatsAppie by się to nie zdarzyło właśnie ze względu na to szyfrowanie end-to-end, no bo wtedy po prostu tej komunikacji pomiędzy mną, a na przykład tobą, Meta, czyli właściciel WhatsAppa i właściciel Facebooka, no nie ma wglądu. On nie wie, o czym my rozmawiamy, aczkolwiek są plany i być może w WhatsAppie to już zostało wdrożone, nie wiem, nie śledzę, nie używam WhatsAppa ze względów prywatnościowych, ale nie związanych z poufnością rozmowy, a ze śledzeniem użytkowników tego, jak często się komunikują, z kim się komunikują, gdzie są i tak dalej. Być może zostało wdrożone już narzędzie, o które postulowało wiele organizacji, aby treści, które wgrywamy w ten kanał szyfrowany, na naszym telefonie aplikacja przed zaszyfrowaniem i wysłaniem do kogoś lokalnie sprawdzała pod kątem, właśnie chociażby roznegliżowanych zdjęć osób nieletnich i wtedy krzyczała, nie pozwalała, albo po cichu donosiła do organów ścigania, które przejrzą ten kontekst i podejmą decyzję, czy tu jest coś złego, czy nie. Natomiast Snapchat to jest rozwiązanie, które jest platformą społecznościową. Z założenia wszystko, co przez platformy nieszyfrowane end-to-end wysyłamy, jest analizowane. Być może powinno być analizowane, z punktu widzenia prawa to jest oczywiście mokry sen i każdego rządu i każdej komórki zwalczającej przestępczość, żeby taką komunikację przeglądać, analizować i szukać tam nie tylko tego typu treści, ale również słów, które, na przykład, nie wiem, bomba, tak? Teraz nie wiem, czy możemy takich słów używać, bo zaraz YouTube obetnie zasięgi. No i między innymi dlatego, że właśnie YouTube też przegląda tego typu treści swoimi algorytmami i odpowiednio flaguje. Jeśli tylko raz użyjemy tego słowa, może nam się upiecze, tak? Ale gdybyśmy tutaj zaczęli mówić o poszczególnych krajach, wymieniać modele różnego rodzaju broni, to być może to zabarwienie tej naszej rozmowy byłoby mocniej oflagowane i podlegałoby już tutaj analizie przez człowieka. Jakby ten człowiek nie zrozumiał kontekstu, to i ja, i ty mielibyśmy odwiedziny jutro o 6 rano. Więc musimy się przyzwyczaić do tego, że nasza komunikacja w sieci jest monitorowana, jeśli nie prowadzimy jej za pomocą odpowiednich narzędzi, które gwarantują nam poufność komunikacji, no i właśnie przede wszystkim to szyfrowanie end-to-end, ale trzeba być też świadomym, że na poziomie samego systemu operacyjnego tego typu mechanizmy filtrowania, analizowania treści
mogą działać. Bardzo głośna sprawa związana z systemem iOS, która nie doszła do skutku, kiedy to sam telefon, w zależności od tego, co na nim mamy, czy jeszcze zanim, tego zdjęcia użyjemy do tego, żeby je komuś przesłać smartfonem, to ono już zrobione na telefonie, dodane do lokalnej bazy biblioteki zdjęć, tam może być przeskanowane przez algorytmy i zgłoszone do odpowiedniego miejsca jako materiał, potencjalnie naruszający przepisy w jakimś tam kontekście, nie tylko w kontekście osób nieletnich, to są tak zwane materiały CISAM, więc zbliżamy się do tego, że wiele krajów chciałoby bardzo kontrolować to, co ludzie robią na smartfonach. Popularność szyfrowanych komunikatorów trochę to uniemożliwia, więc siłą rzeczy przepycha się te mechanizmy kontroli na końcówki, na urządzenia użytkownika, ale to wymaga zgody producentów, i wymaga wprowadzenia tych backdoorów czy mechanizmów w systemy operacyjne. Jeśli kiedyś do tego dojdzie na masową skalę, pewnie pojawią się inne systemy operacyjne i ci ludzie, którzy bardziej cenią sobie prywatność, się na nie przesiądą, ale większość pewnie zostanie. Nie wszyscy źli ludzie i bardzo dobrze mają świadomość tego, kiedy są obserwowani i gdzie to, co robią, jest widoczne. I może lepiej, żeby nie mieli, bo jeśli ktoś robi coś złego, to powinien być za to odpowiednio skazany. W 2023 roku CERT Polska odnotował ponad 1200 przypadków wykorzystania zdjęć dzieci dla celów przestępczych. I teraz pytanie, czy my w ogóle możemy rozpoznać w jakiś sposób, czy zdjęcie naszego dziecka zostało skradzione lub wykorzystane niezgodnie z naszą wolą, czy są jakieś mechanizmy? Mamy możliwości, aby namierzyć, w ilu miejscach w internecie pojawia się na przykład twarz naszego dziecka, któremu ktoś zrobił zdjęcie na koncercie, na zawodach sportowych, bez naszej wiedzy. Musimy być świadomi, że jeśli wychodzimy z domu, to dzisiaj nagrywamy nasze twarze na kamery monitoringu, a jak jesteśmy na jakiejś imprezie publicznej, to też każdy może robić zdjęcie. Dzisiaj zoomy w cyfrowych smartfonach są tak duże, że nawet z dużej odległości możemy nie zauważyć, że ktoś fotografuje nasze dziecko, czy nas samych. I żeby się przekonać, czy to zdjęcie gdzieś krąży, jakieś zdjęcie naszej osoby, można skorzystać z wyszukiwarek biometrycznych rysów twarzy, nielegalnych na terenie Unii Europejskiej, natomiast w internecie każdy z nas może wejść na odpowiednią stronę i się przeszukać. Tylko właśnie, to oznacza, że my musimy dać się sfotografować tej wyszukiwarce, a to oznacza, że wgramy nasze zdjęcie do jej bazy i być może powiążemy z naszym adresem IP, z naszą lokalizacją, z innymi. Jeśli nie było nigdzie naszego zdjęcia, to teraz już właśnie jest. Albo nie jest, jeśli wierzymy w zapisy regulaminów polityk prywatności, ale ja bym nie do końca wierzył. Największe kłamstwo w internecie to jest tak, przeczytałem i rozumiem i akceptuję politykę prywatności. Więc tutaj mamy taki trochę problem jajka i kury. Od której strony byśmy nie podeszli, to nie do końca jest to dla nas dobre rozwiązanie. Ale to jest jedyna metoda. Nie mamy też wpływu na to, kto do tych naszych materiałów publikowanych przez nas się dostanie. Ale właśnie, czy nie mamy wpływu? Nie mamy wpływu tylko wtedy, kiedy je udostępniamy publicznie. Bo jeśli będziemy je trzymać w tych zamkniętych grupach, to zawężamy to ryzyko tylko i wyłącznie do najbliższych nam osób, co do których zakładam, że jednak mamy zaufanie, skoro jakoś się z nimi komunikujemy. Plus minus sytuacje, gdzie kiedyś w przyszłości się pokłócimy i te osoby nie będą dla nas chciały dobrze. To jest jakieś ryzyko. A tutaj przypomnę, że na Signalu na przykład można też wprowadzić znikające wiadomości, czyli po tygodniu takie zdjęcie, które wysyłamy na grupę, znika. Filmik znika. Oczywiście ta osoba może zapisać ten materiał po swojej stronie na telefonie w przyszłości, ale jeśli tego nie zrobiła, to nie sięgnie do tych rzeczy. Czy każdy będzie zapisywał każdy materiał? Ciężko mi na to odpowiedzieć. Różni są ludzie. Natomiast mamy pewne mechanizmy, żeby to minimalizować, ale minimalizowanie to nie jest eliminowanie i myślę, że każdy powinien zdać sobie z tego sprawę. To jest pewnego rodzaju paranoiczne podejście, ale nikt nie powiedział, że osoba, która jest paranoikiem, nie jest śledzona. Może jest. Właśnie, tutaj wchodzimy w taki grząski grunt, bo ciężko znaleźć tą granicę. W zasadzie to albo możemy w ogóle nie istnieć w internecie i w ogóle nie używać internetu, albo pogodzić się z faktem, że po prostu nasze dane i nasz wizerunek tam będzie. Tak, tylko
to my musimy sobie przemyśleć, zważyć ryzyka, zważyć pozytywy i negatywy, no i wypracować jakiś, jak zakładam, kompromis. Dla wielu osób zupełnie niepotrzebne jest bycie w mediach społecznościowych, no ale trochę inaczej to wygląda, jeśli akurat mamy taki zawód, że jesteśmy influencerem, tak, albo aktorem, albo inną osobą tak zwaną publiczną, albo dziennikarzem śledczym, któremu wiele osób chce zaszkodzić, dlatego że no właśnie, ten dziennikarz śledczy bada różne tematy, nagłaśnia i powoduje na przykład, że sporo osób idzie później do więzienia. Rodziny dziennikarzy śledczych no też są brane na celowniki, więc taka osoba trochę inaczej powinna podejść do swojej prywatności, prywatności osób najbliższych w internecie. No ale oczywiście dziennikarze, w większości redakcji, ci profesjonaliści wiedzą, co to jest tak zwane operational security, OPSEC, no i potrafią w odpowiedni sposób sterować tym swoim wizerunkiem w internecie, plus minus błędy młodości, które popełnili wcześniej, ale ci, którzy sobie szybko zdali z tego sprawę, no to posprzątali to, co posprzątać mogli, no i przynajmniej ci tacy oportunistyczni, źli ludzie, którzy chcą im zaszkodzić, nie do wszystkiego dotrą, aczkolwiek dzisiaj w internecie naprawdę można się dogrzebać do wielu rzeczy z przeszłości różnych osób. Wiele jest baz danych, wiele jest rejestrów, wiele jest wycieków, na podstawie których sporo informacji można ustalić, a później mając te informacje można uzupełnić swoją wiedzę na temat tej konkretnej osoby. No i właśnie wyszedłem od tego, że mówiłem, że to my decydujemy, w zależności od tego, co my robimy. No i właśnie dlatego my powinniśmy pozwolić młodym osobom, jeśli mamy potomstwo, żeby oni też mieli ten wybór. Nie pozbawiajmy ich tego, niech oni sami zadecydują, jak będą odpowiednio świadomi, czy chcą, a jeśli chcą, to w jakiej formie, żeby informacje na ich temat były w internecie udostępniane. Weszliśmy teraz w taką erę sztucznej inteligencji, deepfake'ów, nowych technologii. I jakie one dają możliwości cyberprzestępcom do wykorzystania wizerunku naszych dzieci? Czy znasz jakieś przykłady? No konkretne? chyba taki najgłośniejszy przykład to jest przykład z pewnego miasta w Polsce, gdzie młodzi ludzie, chłopcy, zrobili zdjęcie swojej koleżanki smartfonem. No bo przecież dzieci mają smartfona, a koleżanka jest w klasie, to jest wiele okazji, żeby zrobić jej zdjęcie. Zupełnie normalne zdjęcie. Za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji można taką osobę rozebrać. Czyli stworzyć fałszywe zdjęcie, które pokazuje tę osobę, a tak naprawdę nie tę osobę, no ale jej twarz w kontekście roznegliżowanej sylwetki. No i wiadomo, że z podpisem takie zdjęcie można wrzucić na różne komunikatory, grupy, rozesłać znajomym dla heheszków. Jak myśleli ci młodzi ludzie, tak zrobili. Spotkała ich za to na szczęście surowa kara, która miejmy nadzieję będzie przestrogą dla innych, bo no, dzisiaj te narzędzia generują tak dobre fotografie, że sporo, myślę, osób na tym poziomie wiekowym, ale nawet starszych, mogło nie być w stanie rozróżnić, czy kontekst tego zdjęcia prezentuje faktycznie tą osobę, czy jest to, no jednak jakbyśmy to nazwali, ten deep fake. I tutaj mogą się pojawić pytanie, czy ona naprawdę się rozebrała, już mówiąc wprost, na tej, nie wiem, imprezie albo stojąc obok tego czy innego człowieka, czy to jest może fałszywka. I mamy sytuację słowo przeciwko słowu. No bo niektórzy mówią tak, potwierdzają, wrzucają to zdjęcie jako coś pewnego, a ta osoba się broni, mówi nie, to jest fake. Tylko że to już nie są zdjęcia, na której ta osoba będzie miała 6 palców i będzie można łatwo powiedzieć, że to jest fałszywe zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No i tutaj z tym będziemy mieli spory problem. Zresztą już mamy ten problem, może nie w kontekście akurat tej sytuacji pomiędzy dziećmi, które, mówiąc kolokwialnie, rozbierają się tymi narzędziami, ale w kontekście ogólnie dezinformacji w narodzie, bo widzimy, że niektóre telewizje sięgają do narzędzi sztucznej inteligencji, żeby kreować sytuacje z politykami, które nie nastąpiły, no ale pasują im do narracji. No i co ciekawe, odbiorcy tych telewizji w materiałach, które są wrzucane do mediów społecznościowych, wydaje się po komentarzach, wnioskuje, że nie orientują się, że to zdarzenie nie miało miejsca, że jest to film wygenerowany, żeby coś zilustrować, więc spory problem. No i tutaj właśnie wchodzimy na temat edukacji. Też wydaje mi się, że szkoła powinna odegrać tam jakąś rolę w tłumaczeniu dzieciom,
oprócz rodziców, wiadomo, ale czy ty masz jakąś wiedzę na temat tego, czy w szkole są jakieś programy poświęcone temu, albo co szkoły powinny w ogóle robić w tym temacie, co mogą robić? No, robić mogą bardzo dużo, niestety nie robią praktycznie nic. Nie wynika to ze złej woli, wynika to z braku wiedzy. Nauczyciele to często są osoby, które nie mają odpowiedniej wiedzy w kontekście internetu i zagrożeń. Często nie mają własnych dzieci w tym wieku, dzieci, które uczą. W związku z tym, jak można powiedzieć, że same nie przeszły na swojej skórze tych problemów, które mogą dotykać dzieci, które mają wychowywać, czy które mają uczyć. I to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że często nauczyciele dorastali bez tego internetu, bez tych technicznych nowości, albo po prostu z nich nie korzystają, mówiąc wprost, ich nie rozumieją tej specyfiki i albo prezentują podejście typu zablokować wszystko, nie pozwalać na nic, to jest złe, albo prezentują podejście nic się nie stanie, a często można je mocniej wyważyć. Wspomniałeś też o rodzicach. Z rodzicami jest dokładnie ten sam problem. Rodzice mają dzieci, ale to jest ich pierwsze dziecko, to są sytuacje, do których ich nikt nie przygotował, to są sytuacje, przez które oni sami nie przechodzili, bo dorastali w świecie, w którym ta cyfrowość trochę inaczej wyglądała, podejście do prywatności inaczej wyglądało i też nie wiedzą, co i jak robić. No i tutaj niestety Ministerstwo Edukacji nie pomaga. Rząd, chociaż czasem można spotkać jakieś materiały, akcje uświadamiające, no to z mojej wiedzy wynika, że nie jest to wprowadzone i weryfikowane, jeśli chodzi o przekazywanie tej edukacji na poziomie szkolnym. Brakuje moim zdaniem samych zajęć dla rodziców. Kiedyś zastanawialiśmy się w Niebezpieczniku, co można zrobić, żeby, no właśnie, wyedukować rodziców. Zastanawialiśmy się przy okazji takiego szkolenia 2-godzinnego, które wypuściliśmy. Ono się nazywa Cyberbezpieczeństwo dla rodziców. Każdy może sobie je obejrzeć, jest dostępne w formie nagrania, gdzie, no właśnie, pokazujemy, jak zadbać o to, żeby na smartfonie dziecka nie pojawiały się treści, których rodzice nie chcą, żeby się pojawiały, jak im zablokować dostęp do poszczególnych treści, czy to treści dla osób pełnoletnich związanych z nagością, czy to treści związanych z hazardem, czy to treści związanych z grami, czy z innymi tematami. Bo to rodzic decyduje, w jakim kierunku chce wychować dziecko i będą rodzice, którzy na coś pozwolą, a inni nie chcą na coś tego samego typu pozwolić. Więc różne są podejścia, natomiast są narzędzia do tego, są narzędzia kontroli rodzicielskiej, tylko nikt rodziców nie uczy, jak to odpowiednio skonfigurować. Nikt im nie mówi, jak dzieci omijają te narzędzia i gdzie jeszcze tą kontrolę rodzicielską albo inne ustawienia na poziomie routera, sieci Wi-Fi w domu, operatora, karty SIM i wielu innych rzeczy można wdrożyć. Z moich bliskich znajomych, którzy mają dzieci, kiedy z ciekawości ich pytam, jak do tematu podchodzą, to okazuje się, że podchodzą tak, że kontrola u nich wygląda, że raz na jakiś czas zerkną przez ramię, co dziecko robi na ekranie. Tylko to dziecko ten ekran ma ze sobą często poza domem i to właśnie poza domem na tym urządzeniu może uzyskiwać dostęp do treści, które nie są, mówiąc wprost, dla niego odpowiednie. Bo żeby było jasne, dzieci przed negatywnymi treściami w internecie, których niewątpliwie nie brakuje, trzeba chronić. Natomiast niekoniecznie tak, jak robią to niektóre kraje, typu wprowadzając odgórne prawo blokowania dostępu do jakiejś strony czy weryfikacji wieku. Wiemy, że to nie działa. Nie zadziałało we Francji, nie zadziałało w Wielkiej Brytanii, nie zadziałało w Australii, zdenerwowało tylko osoby pełnoletnie, no bo serwis nie wie, kto wchodzi, czy wchodzi dziecko, czy nie, więc weryfikować wiek musi absolutnie każdego użytkownika. To są problemy związane z prywatnością. To jest wiele różnych problemów. No, a gdyby rodziców wyedukować, gdyby im pokazać pewne narzędzia, gdyby im przekazać tą wiedzę, która jest dostępna, osiągalna za pomocą odpowiednich narzędzi darmowych, tylko niestety wymagających tego pół godziny czasu poświęconego na to, żeby się zastanowić, jak dziecko korzysta z różnych ekranów. Gdyby przekazać tą wiedzę, no to problemu by nie było, bo rodzic by wiedział, co dziecko robi na urządzeniu, miałby od razu informację, jeśli dziecko próbowałoby robić coś, czego nie powinno, mógłby skonfigurować odpowiednie polityki, mógłby dbać o to, ile czasu dziecko spędza przed ekranem, mógłby wybrać treści dla niego odpowiednie, czyli na przykład audiobooki wieczorem ale gry może niekoniecznie, tak? Dostęp do stron takich i takich, tak? Ale bez tego typu materiałów. Także jest wiele rzeczy, które rodzice mogą zrobić. No i my na przykład przekazujemy o tym wiedzę, natomiast nie ma tego typu informacji przekazywanych, można powiedzieć, odgórnie, rządowo czy przez szkołę. A gdyby szkoła się zaangażowała, jeśli ma oczywiście odpowiednie metody, albo chociaż znajdzie jednego rodzica,
który w danej klasie tego typu wiedzę posiada, no to być może on mógłby takie zajęcia zrealizować, ale takiego programu zachęt ja też jakby nie obserwuję, nie docierają do mnie takie sygnały, żeby jakaś szkoła w ten sposób działała, czy żeby to było realizowane masowo, pojedyncze przypadki na pewno się znajdą, ale zazwyczaj są to inicjatywy oddolne rodziców, którzy sami na swoich dzieciach przeszli ten trud konfiguracji tych rozwiązań, no i chcą się tym podzielić z innymi, bo często jak spojrzymy na przykład na strony operatorów, którzy, każdy z nich oczywiście, polskich, ma usługę kierowaną do rodziców i zabezpieczającą dzieci przed złem w internecie. Tylko żadna z tych usług nie działa. To są tak beznadziejne rozwiązania, jeszcze kosztujące pieniądze, że ja się zastanawiam, jakim cudem ktoś nie krzyczy, nie bije na alarm, nie krytykuje tego i widać tylko w różnych ocenach w sklepach z aplikacjami, że to jest coś, co ma 1 gwiazdkę, 2 gwiazdki. Od tych rodziców, którym udało się to zainstalować, którzy to skonfigurowali, no, domyślam się, że to jest kwestia tego, że PR-owo, wizerunkowo operator może powiedzieć, my dbamy o dzieci, oczywiście mamy taką ofertę, ale nikt nie jest tym zainteresowany. Nikt tego nie weryfikuje, bo i też rodzice z tego nie korzystają, a ci, którzy chcą z tego skorzystać, bo im brakuje wiedzy, więc siłą rzeczy zwracają się do innych, żeby taką usługę im dostarczyć, no to nie myślę, że to tak powinno działać. A to działa bardzo, bardzo, bardzo źle. Czyli te osoby, które mają wiedzę, jak na przykład, nie wiem, my, no to nie korzystają z tych usług, nie krytykują, nie wymagają na operatorach, żeby wreszcie zrobili coś sensownego. No i mamy no takie limbo, jakbyśmy to nazwali, czy szarą strefę, w której nikt palcem nie kiwa, żeby było lepiej, a politycy oczywiście no mówią, problem rozwiążemy ustawą, wymagając weryfikacji wieku. Tylko że które serwisy w internecie produkujące treści nieodpowiednie dla osób nieletnich będą się słuchały polskiego prawa. No, dokładnie takie same jak te, które słuchają się prawa brytyjskiego czy francuskiego, ale większość tych serwisów oczywiście zagwiżdża sobie i nic z tego nie zrobi. Dalej na ich strony będzie się dało wejść z Polski przez dzieci i zapoznać z tymi treściami. Więc to jest olbrzymi problem, brakuje tej edukacji, no i niestety rodzice są, którzy chcą coś zrobić, chcą zabezpieczyć swoje dziecko, którzy chcą kontrolować czas spędzany przed ekranem, czy dostęp do odpowiednich albo nieodpowiednich treści, są niestety skazani na edukację razem z nami, czy z innymi prywatnymi firmami, które przekazują taką wiedzę, co w pewnym stopniu powinno mnie cieszyć, tak? No bo to jest materiał, na którym my zarabiamy. Czy chcielibyśmy zarabiać? Nie. Wolelibyśmy, żeby to było coś, o czym nie musimy mówić, gdyby to było w każdej szkole i dajemy jasny przepis, łącznie ze scenariuszami lekcji dla szkoły, no ale zainteresowania tutaj zbyt wielkiego nie ma. Często też rodzice są chyba bardziej uzależnieni od tych mediów społecznościowych niż dzieci, bo jednak te dzieci w pewnym sensie stopniowo wchodziły w ten świat, uczyły się tego na bieżąco, a rodzice jednak dostali taki strzał dopaminy z TikToka, z YouTube'a, z tych shortsów i oni też często nie potrafią sobie z tym poradzić. Tak, to jest problem, powiedziałbym, generacyjny, i trochę inaczej dotyka rodziców, a trochę inaczej dotyka dzieci. Często też te sieci społecznościowe czy aplikacje, z których korzystają dzieci, to jest zbiór rozłączny z aplikacjami, z których korzystają rodzice. Więc rodzicom może się wydawać, że no przecież na Instagramie oni nie widzą niczego złego. No oni nie widzą niczego złego, bo oni śledzą inne osoby, bo oni szukali innych rzeczy. Jak ktoś się interesuje tylko gotowaniem albo sklejaniem modeli albo samochodami, no to nie będzie widzieć treści, które dziecko może zobaczyć w momencie, kiedy wpisze treść, czy szuka treści związanych z jakąś grą albo z jakimś wydarzeniem czy challenge'em, który jest popularny wśród danej grupy wiekowej w danej chwili. Tutaj algorytmy są świetne w tym, żeby podsuwać dodatkowe patologiczne treści, no dlatego, że patologiczne treści, jak słusznie wspomniałaś, pobudzają ten ośrodek dopaminowy, ludzie oglądają je dłużej, bo one są szokujące, robią odpowiednie emocje, a zatem więcej czasu ktoś spędza przed ekranem, a to się platformie podoba, bo może więcej reklam wyświetlić takiej osobie i to jest ten prosty przepis na sukces, dlaczego platformy społecznościowe chcą nas przykleić do ekranów. No właśnie po to, żeby nam więcej reklam pokazać. To dotyczy również dzieci. To na koniec. Wspomniałeś o kontroli rodzicielskiej. Też wspomniałeś, że dzieci potrafią obchodzić tą kontrolę. Więc
Jakbyś mógł wymienić jakieś darmowe narzędzie, które faktycznie działa i które rodzice mogliby zacząć stosować od dziś? Bardzo bym chciał, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ze względu na to, że osoby młode są często bardziej techniczne niż rodzice i bardzo często wymieniają się informacjami, jak pewne blokady założone przez rodziców obejść, no to nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. I między innymi dlatego my stworzyliśmy dwugodzinne szkolenie, które przechodzi przez poszczególne poziomy, na których trzeba tą kontrolę rodzicielską, mówiąc bardzo obrazowo, wprowadzić. To jest zarówno smartfon, jak i komputer, jak i konsola, jak i router Wi-Fi w domu, jak i konfiguracja łącza u operatora i parę innych rzeczy. Czyli mówiąc wprost, żadna z tych rzeczy nie jest idealna, nie każdą z tych rzeczy każdy rodzic musi wdrożyć, natomiast wdrożenie jak największej liczby tego typu rozwiązań, często jest to kwestia zalogowania się na jakieś urządzenie i przełączenia jednego pstryczka, to nie jest technicznie wymagające, daje rodzicowi wgląd w sytuację, w której coś nie zadziała na kontroli rodzicielskiej na smartfonie, ale już router nam powie, że dziecko próbowało, czy było aktywne. Podkreślę jeszcze tylko to, że sam ten przepis, który można ze szkolenia wyciągnąć, trzeba uzupełnić rozmową z dzieckiem. Rodzice tego nie unikną. Rodzice są odpowiedzialni za dzieci. Jak rodzice nie chcą być odpowiedzialni za dzieci i to, co dzieci robią w internecie, to niech nie mają dzieci. Ale są za dzieci odpowiedzialni, w związku z czym muszą z nimi porozmawiać, muszą je przygotować na to, że w internecie dziecko trafi na treści, które nie są dla niego odpowiednie i powinno z rodzicem na ten temat porozmawiać. Muszą przygotować je na to, że mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy rówieśnicy będą być może dziwnie się wyrażali na temat tego dziecka, i zamiast dusić to w sobie albo jakoś reagować, też lepiej jest dać znać rodzicom. Muszą przygotować dziecko na to, że jak będzie starsze i będzie poznawało nowe osoby w internecie i będzie się chciało być może z nimi spotkać tak twarzą w twarz, to też dobrym pomysłem jest dać znać rodzicom na ten temat. Tylko dziecko musi mieć zaufanie do rodziców, żeby o takich sprawach z rodzicami rozmawiać. Jeśli przez poprzednie lata rodzic miał swój nos w smartfonie, nie zajmował się dzieckiem, tej więzi nie nawiązał, no to trochę nie ma się co dziwić, że dziecko woli o pewnych kwestiach z rodzicami nie rozmawiać, bo rodzic dziwnie zareagował, bo jego to i tak nie zainteresuje, bo on nie widzi w rodzicu osoby, której ufa. No ale nawet jeśli jest taka sytuacja, to może warto dziecko przekonać, żeby dało znać zaufanemu nauczycielowi, najbliższej koleżance, przyjaciółce. Bo jeśli dojdzie do czegoś niepokojącego, to być może te osoby będą miały na tyle odwagi, że poinformują rodziców, słuchajcie, coś musicie zmienić, musicie jakoś zareagować, bo dzieje się coś złego, czego wy z jakiegoś powodu nie byliście w stanie zauważyć. I ta kontrola rodzicielska nie będzie się sprowadzała tylko i wyłącznie do urządzeń, rozwiązań technicznych, przełączenia jakiegoś pstryczka tu i tam, tylko niestety to jest kwestia odpowiedniego zaprogramowania mózgu dziecka, czyli mówiąc wprost, przygotowania i wychowania go do życia nie tylko w realnym świecie, ale również w tym świecie wirtualnym. No i tej wiedzy niestety też rodzicom brakuje, ale to już jest domena nie osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem, tylko bardziej psychologów, którzy w placówkach oświatowych powinni działać. I wiem, że akurat od tej strony, czy takiego bardziej safety niż security, zajęcia w wielu szkołach są realizowane, no bo to wciąż jest ten sam zestaw narzędzi do radzenia sobie z jakimiś emocjami przez dziecko, czy wychwytywania pewnych niepokojących zachowań, które to narzędzia zostały dostosowane do obecnego życia czy internetu i niekoniecznie psycholog musi rozumieć te zawiłości internetowych rozwiązań technologicznych, bo kwestia odrzucenia, kwestia smutku, to pewnie są te same rzeczy, które były wywoływane, jak internetu nie było, przez inne czynniki. Pewnie w podobny sposób można sobie z nimi poradzić. Także tutaj zachęcałbym wszystkich rodziców do zdobywania tej wiedzy na własną rękę, bo niestety na nasz rząd czy Ministerstwo Edukacji, na szkołę liczyć niestety nie mogą. No i muszą sami wziąć sprawę w swoje ręce, jeśli oczywiście dobro ich dziecka jest dla nich istotne. Może warto porozmawiać z rodzicami, którzy są bardziej techniczni w naszej okolicy, no albo właśnie skorzystać z materiałów, które online są dostępne i spędzić te 2-3 godziny na chłonięciu wiedzy, później skonfigurowaniu odpowiednich urządzeń, rozmowie z dzieckiem, właśnie po to, żeby pewnej sytuacji uniknąć. No wiesz,
Najprostszy przykład jest taki, też tragiczna sytuacja z okolic Krakowa, kiedy dziewczynka błąkała się po mieście, wykonała telefon do ojca, że źle się czuje, ale później straciła przytomność. Ojciec nie wiedział, gdzie dziecko jest, nie był w stanie tego dziecka odnaleźć, zgłosił się do organów ścigania. Organy ścigania, pomimo szukania, też nie zauważyły dziewczynki, która, jak się okazało, praktycznie w centrum miasta pod billboardem leżała. No i nie dało się jej uratować. Gdyby rodzic wcześniej odpowiednio skonfigurował smartfon tego dziecka, był w stanie włączyć szukanie, współdzielenie pozycji, każdy smartfon, niezależnie od producenta, czy to jest system operacyjny Android czy iOS, taką funkcję ma, to być może do tej tragedii by nie doszło, bo dałoby się to dziecko zlokalizować. Jak są młodsze dzieci, nie mają smartfonów i dobrze, bo może nie powinny mieć jak najdłużej się da, to można je wyposażyć w odpowiednie zegarki czy bransoletki, aczkolwiek tutaj też trzeba uważać, bo my testowaliśmy wiele z tego typu rozwiązań, no i znów 9 na 10 to jest całkowity chłam i wydanie pieniędzy, wyrzucenie ich w błoto, bo pewne firmy robią sobie marketing dokładnie na tym zjawisku ochrony i śledzenia lokalizacji dzieci, sprzedając chińskie rozwiązania, które całkowicie do tego celu się nie nadają i po 2 dniach są w zasadzie do wyrzucenia, ale są pewne lepsze rozwiązania. Tutaj znów trzeba byłoby się zastanowić, jaki ktoś ma budżet, z jakich rozwiązań, czy androidowych, czy iOS-owych rodzic korzysta, żeby to dopasować. Niestety znów nie ma prostego przepisu rozwiązania, trzeba rozważyć kilka kwestii, dlatego tak istotne jest, żeby porozmawiać z jakimś ekspertem, z kimś, kto się zna, z kimś, kto przeszedł tą ścieżkę, żeby to dostosować. No i myślę, że wtedy ktoś przynajmniej może mieć to poczucie bezpieczeństwa, że gdyby co, to przynajmniej wie, gdzie to dziecko się znajduje, nawet jeśli nie odpowiada. A czy przypięcie AirTaga twoim zdaniem to jest dobry pomysł? No, dobry i niedobry, bo ja jestem zwolennikiem, tak jak wspomniałem, rozmowy i dostosowania rozwiązań do konkretnej sytuacji. Naruszenie prywatności dziecka, za które rodzic odpowiada do 18 roku życia, zgodnie z prawem nie jest naruszeniem prywatności dziecka. No to jest po prostu, mówiąc wprost, działanie, które rodzic może zrobić. Ale czy powinien? Czy to jest etyczne? Czy może nie lepiej tą nić zaufania wypracować i tego dziecka nie kontrolować, nie monitorować, nie śledzić, nie czytać mu wiadomości, a podejść do sprawy inaczej? No technik i podejść jest sporo. Jeśli dziecko wie, gdzie jest AirTag, jest z tym okej, no to okej, ale z drugiej strony, jeśli wie, gdzie jest AirTag, i chce zrobić coś nie okej, to tego AirTaga zostawi. W szkole przekaże koledze, czy po prostu wyrzuci do rzeki, albo wyjmie z niego baterię i już problem się pojawi. Także są inne rozwiązania, które mogą być rozwiązaniami zapasowymi. Wszystko zależy od paranoi, sytuacji, no ale przede wszystkim od tego, na jakim poziomie jest to zaufanie pomiędzy rodzicem i dzieckiem, jaki jest wiek dziecka. To też jest istotne, bo trochę inaczej kontroluje się, czy próbuje się kontrolować, albo przemawiać do wyobraźni 16-latkowi, a trochę inaczej 11-latkowi, tak? Obydwoje mogą pojechać na jakiś obóz, na przykład, nie wiem, harcerski, tak? Który jest poza miejscem zamieszkania i z którego to obozu wieczorem mogą się wymsknąć poza ogrodzenie. No to są takie rzeczy, na które rodzic powinien być przygotowany. No i dzisiaj technologia, myślę, odpowiednio wdrożona, może pomóc pewne negatywne przypadki wychwycić z zachowaniem prywatności dziecka, czy z brakiem takiego, no powiedziałbym, chorego trochę podejścia i próby kontrolowania wszystkiego, bo przecież przez lata ludzie wychowywali dzieci, które nie miały smartfonów, nie miały AirTagów i jakoś sobie radzili. Czasem lepiej, czasem gorzej. To pytanie otwarte i znów bardziej do psychologów, jakie podejście jest lepsze i jak to wyważyć. A ja mocno wierzę w to, że dany rodzic jest w stanie dobrać środki w taki sposób, które pasują do konkretnej sytuacji, bo przecież żaden rodzic, tak mi się wydaje, nie chce skrzywdzić swojego dziecka. Tutaj miałam też na myśli bardziej może takie małe dzieci i kwestię tego, czy ten AirTag sczytuje tą lokalizację dokładnie, czy z jakimś opóźnieniem, czy możemy właśnie wierzyć tej lokalizacji AirTaga. Czy to Możemy jest takie wierzyć pod warunkiem... nieidealne?
No nie jest to rozwiązanie idealne ze wszech miar, dlatego że sam sposób działania AirTaga bazuje na tym, że w pobliżu musi być ktoś z iPhone'em, MacBookiem albo iPadem, czyli innym rozwiązaniem aktywnym, które posiada możliwość komunikacji z internetem i odbiór sygnału GPS-owego, żeby po namierzeniu takiego AirTaga przekazać do serwerów producenta, w tym przypadku firmy Apple, pozycję tego taga, często zbliżoną. Więc to jest fajne rozwiązanie, jak zapomniemy kluczy, albo ktoś nam ukradnie rower i się nie zorientuje, że ten rower ma tego AirTaga. Natomiast do monitoringu osób, no jest tutaj pewne ryzyko, na które jakby sama zwróciłaś uwagę, to może nie być rozwiązanie idealne. No ale znowu, są inne rozwiązania, z których potencjalnie można skorzystać. Nie wiem, też najlepszym pomysłem jest obwieszenie dziecka AirTagiem, czy podobnym rozwiązaniem od jednego, drugiego, trzeciego i czwartego producenta, wyposażenie w bransoletkę i tak dalej, i tak dalej. No może po prostu trzeba mieć zaufanie do osób, z którym to dziecko się zostawia, albo właśnie nie spuszczać go z oka. Także wszystko zależy od konkretnej sytuacji. I znów ja mocno wierzę w to, że rodzice są w stanie ten balans odpowiednio wyważyć. Ważne tylko, żeby mieli podane możliwości, z których mogą skorzystać. Żeby mieli plusy i minusy tych możliwości omówione i żeby wtedy sami wybrali, na co się decydują, będąc świadomym tych konsekwencji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skorzystania z danej technologii. No ale to już wymaga od rodzica tego, żeby się z jakimś materiałem edukacyjnym zapoznał. To szkolenie, o którym wspomniałeś, ono jest dostępne na waszej stronie internetowej? Tak, ma bardzo prosty adres niebezpiecznik.pl/dzieci, więc zapraszam. Możemy zrobić jakąś promocję, tak, na hasło, które się poda, układ otwarty. Spróbujemy wygenerować jakąś zniżkę, tak, żeby było przyjemniej dla osób, które dotrwały do końca tego odcinka. I to szkolenie porusza zarówno kwestię lokalizowania dzieci, zresztą nie tylko dzieci, bo wiem, że sporo osób korzysta z tych materiałów nie w kontekście dzieci, a w kontekście osób starszych, mówiąc wprost, rodziców swoich, którzy są już w wieku 80-90. Ja wiem, że to strasznie zabrzmi, ale często porównuje się je do dzieci, jeśli chodzi o kwestie świadomości w pewnych obszarach, w związku z czym odpowiedzialni rodzice, a w tym przypadku dzieci, tego typu osób starszych, też chcą na przykład wiedzieć, kiedy osoba, która ma demencję, wyjdzie z domu, bo ona nie jest ubezwłasnowolniona i może wyjść. I chcą mieć możliwość namierzenia tej osoby, chcą mieć możliwość awaryjnego kontaktu, kiedy taka osoba się przewróci, bo dzisiaj gadżety też nam mogą powiedzieć, że ktoś się przewrócił i całkiem są niezłe w takim wykrywaniu tego przewrócenia albo informowaniu nas o tym, że dana osoba opuściła strefę w jakichś tam konkretnych godzinach, które sobie skonfigurujemy. Więc te rozwiązania techniczne nakierowane na dzieci, z tą myślą tworzyliśmy ten materiał, też często przez osoby dorosłe są wykorzystywane do tego, żeby monitorować zarówno swoje dzieci, no i jak i właśnie tych swoich rodziców, którzy w internecie czasem też, może nie chodzi tutaj o strony nieodpowiednie dla dzieci, no ale na przykład różnego rodzaju skamy, tak, czy inwestycje, albo korzystanie z aplikacji bankowych, instalowanie złośliwego oprogramowania albo oprogramowania, które oddaje kontrolę rzekomemu analitykowi finansowemu nad urządzeniem po to, żeby pokazać babci czy dziadkowi, jak zainwestować pieniądze, no to jest ta sama jakby technologia, która może uchronić te starsze osoby przed tym, żeby nie doszło do tej instalacji, no i w konsekwencji utraty oszczędności całego życia. Także pomysłów jest dużo, narzędzia są, trzeba tylko niestety poświęcić czas na to, żeby tym najbliższym nam osobom starszym i najmłodszym w odpowiedni sposób to skonfigurować, wtajemniczając je lub nie w meandry działania tego urządzenia w zależności od ich wieku, świadomości, no i celu, jaki chcemy osiągnąć, bez przekraczania barier prawa, bo w przypadku osób dorosłych, czyli naszych rodziców, dziadków, osób starszych, te 80+, no to tutaj takie monitorowanie bez zgody osoby dorosłej podlega już pod kodeks karny. Znów nie sądzę, że ktoś, kto jest, nazwijmy to, kochającym dzieckiem, chciałby robić to w taki sposób, który naruszałby swobody i wolności swojego rodzica. Raczej osoby wykorzystują to do tego, żeby tym osobom pomóc, a nie zaszkodzić. Czyli podsumowując, możemy bezpiecznie publikować zdjęcia dzieci w internecie, ale musimy robić to świadomie i musimy mieć świadomość z konsekwencji, musimy mieć też zgodę dzieci
na to, aby je udostępniać? Oraz czy jesteś zwolennikiem tego, żeby do szkół, do podstawy programowej wprowadzić przedmiot o nazwie Wychowanie do życia w internecie? Jak najbardziej tak, dziwię się, Że jeszcze go nie ma. Tak, że jeszcze go nie ma i to jest... No, my nie uciekniemy dzisiaj od internetu. Internet jest wykorzystywany na lekcjach, na różnych przedmiotach. W różnym kontekście można mówić o tych aspektach bezpieczeństwa. No i należałoby to robić, tylko znów to wymaga pewnej wiedzy i świadomości. Ja głęboko wierzę w to, że wielu nauczycieli stara się to robić najlepiej, jak potrafi i przekazuje tą wiedzę. Inna sprawa, czy czasem nie lepiej byłoby, żeby przekazywali wiedzę, która jest merytorycznie sprawdzona, bo bardzo dużo zła można zrobić, sugerując komuś, żeby skorzystał na przykład z takiego narzędzia, bo ono podnosi bezpieczeństwo czy prywatność. No, a ludzie od bezpieczeństwa, od cyberbezpieczeństwa doskonale wiedzą, że nie, że prawda jest trochę inna. Jest taka popularna rada, wiesz, nie korzystaj z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi. Przekazywana w wielu różnych miejscach, również przez banki, które powinny być odpowiednio wykształcone w tym kierunku. To jest bzdura. To jest mit cyberbezpieczeństwa. Jest kwestia związana z tym, żeby nie zapamiętywać haseł w przeglądarce, albo żeby tak czy inaczej budować hasła. Ale jest wiele takiej dezinformacji również w tych dobrych praktykach, dlatego tak ważne jest, żeby jak już ktoś przekazuje te rady, robił to z głową, w oparciu o najnowsze badania, no i po to, żeby nie zaszkodzić i żeby dopasował te rady do dzieci, do ich wieku, bo coś, co jest zrozumiałe przez pracownika biurowego, nie zawsze będzie zrozumiałe i z chęcią stosowane przez dziecko, które ma zupełnie inne wyobrażenia, potrzeby i doświadczenia życiowe. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za to, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą. Proszę bardzo. To tyle na dzisiaj w Układzie Otwartym. Dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat i jakie Wy wprowadziliście rozwiązania w stosunku do Waszych dzieci. Do zobaczenia i do usłyszenia.